Nagraj. Ty, co jest grane? O co chodzi? Jesteśmy dalej w lokalizacji nieznanej. Ten chłopak zaraz wam się przedstawi. Zobaczycie, co ma wspólnego z tym, co za chwilę wam pokażemy. Jego nazwisko określa to miejsce, w którym jesteśmy. Przedstaw się. Cześć, Daniel Ostrowski. Na wstępie chciałbym podziękować mojej żonie, która mimo tego, że się budujemy, pozwala mi wydawać ciężko zarobione pieniądze na moje hobby. I see you rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. Powiedz mi, skąd się wzięło takie hobby? Jak to w ogóle się zaczęło i dlaczego takie? Czy masz wszystko w porządku z głową? Zaczęliśmy zbierać ze względu na to, że zaczęliśmy prowadzić jakiś tam serwis. No i ludzie zaczęli przynosić różne dziwne wynalazki. Nie chciało się po prostu tego robić. Ewentualnie nie było części. Nie wiadomo, jak było się do tego zabrać. Przyjechały z Ameryki, sporo przyjechało z Anglii. Dzięki mojemu byłemu szwagrowi, Radu. Pozdrawiam Na cię. przykład które? Angielskie. Woził to wszystko Fordem K. Telesy, lata 50., lata 60. Tutaj mam jakiś tam Danarm Fury. No i później co? Zaczęliśmy zbierać jakieś tam katalogi, jakieś emblematy, plakaty. Dużo pił jest jeszcze nieskończonych, bo zostały po prostu rozebrane, wypiaskowane i ciągle nie ma czasu, Przesuń się, bo kurwa, żeby coś z tym zrobić. A ile ich wszystkich jest? Wiesz co, nie liczyłem, ale takich kompletnych myślę, że 150. No dobra, i które są najciekawsze i dlaczego? Opowiadaj. Najstarsze, najciekawsze. Spora akcja. Tu przyszła na przykład elektryczna Danarm. No. Jest to piła elektryczna 3-osobowa. Wykorzystywana do cięcia w tartakach bardzo ciężkich rzeczy. Zazwyczaj dwie osoby trzymały tam, jedna trzymała tu. No i oczywiście silnik siłowy i jest to najcięższa piła, jaka po prostu jest. A ona jest o napędzie elektrycznym, czy ja dobrze widzę? Tak. Który to jest rok? To jest 60 gdzieś. I widzę, że miała chyba oddzielny jeszcze zbiorniczek na smarowanie. Na przykład to. Dokładnie. To przyjechało z Ameryki. Zamiana kolekcjonerska dzięki forum Vintage Chainsaw. Ciężko było to przywieźć ze względu na to, że transport jest drogi. No. A to dźwigał jeden człowiek? To była piła, która mogła być wykorzystywana przez jedną osobę za pomocą tam specjalnej uprzęży, którą zapinałeś na pasku. Trzeba było ją odpalić i podnieść do góry. Ewentualnie druga osoba mogła za uchwyt pomocniczy trzymać i ci pomagać. Czyli coś takiego. Tak, jest to Teles SLCS. I ona swoim ciężarem cięła. Na pewno, na pewno. W tych czasach, biorąc pod uwagę cenę węgla, to możesz nawet wypożyczalnię otworzyć i będziesz z tego żył. Słuchajcie, tutaj mamy dalej Wrighta. No. Jest to jedna z bezpieczniejszych pił. Taki lisi ogon po prostu. No. Ale poczekaj, no ale jak pił? Poczekaj, bo to nie widzę, że tu piła, to znaczy może tak. Spalinowa. Ale to co się ruszało? To było ruchowe, to nie było łańcucha, tak? Tak. To jest będzie, ja biorę do domu. Miałem zbierać na początku jedną markę. Homelite, ale później tak. Taka firma. Która jest według Ciebie oprócz Stila najlepsza? To sztil po prostu jest kochany przez wszystkich i większość kolekcjonerów zbiera sztila, po prostu. To może zobaczymy jakiegoś. A jeszcze jedno pytanie, jak już tak mówię. Czy są, powiedz mi, no bo pewnie jakieś zabytkowe, jakieś droga to jest impreza, żeby sobie kupić jako kolekcjoner, na przykład, nie wiem, jakie ociągają ceny takie piły? W tym momencie jest to droga zabawa. Nie stać się, ty musisz oszczędzać. Przykład wartościowy byłby ten Danarm. Ewentualnie, nie, to akurat jest nasza polska Dolpima Beta 3. Założyłem do niej po prostu tylko prowadnicę taką amerykańską. Tutaj mamy ciekawą pneumatyczną. Ona przyszła, muzeum wyprzedawało swoje zbiory też w Anglii. Też była bardzo tania, ale transport. A do czego ona była używana? Bo ona jest pneumatyczna, to co? Tak, tutaj to była używana była do cięcia drzewa pod wodą. Czyli taki gościu się ubierał z trójnurka, zakładał akwelunek i sobie po prostu szedł na wyrąb do jeziora. Najprawdopodobniej jest to 54 rok. Tutaj mamy Jobu, juniorek. To już jest
To ja mam takie pytanie, ty na pewno mi odpowiesz na nie, bo tu widzę, że tu jest customowy wyrób. Ci, którzy się znają, to chyba tu widzę jakiś Rometa silnik, no i reszta to jest homemade. I to jest na jednym gaźniku. Zakup internetowy jako bardzo stara piła spalinowa. I to powiem Ci, że to jeszcze jest samoróbka. Dobra. Zaciekawiło mnie to, więc wziąłem jako wynalazek. Tak. Ten i ten to są piły... Wiesz co, Steel Contra jest taką piłą, którą po prostu większość kolekcjonerów zawsze chce. Dlaczego? Wiesz co, bo jest ładna. Ona wyglądała, jakościowo? można powiedzieć, w ten sposób. Wyglądało to gdzieś w ten sposób. Znajomy z grupy forumowej, Ryszard, pomógł ją odnowić. No i w tym momencie wygląda tak. No dobra. Tutaj mamy fajnego sztilka, jest to sztil 0,70, a V, to tam dzięki takiemu koledze Darkowi Błaszkowi, też go pozdrawiamy bardzo serdecznie, przyszła z Chorwacji. I ta jest jedną z tych, które po prostu, kiedy bym nie podszedł, ona zawsze Zapali. powinna bynajmniej zapalić. Duża jest różnica, jak masz taką bez amortyzatora, a nie wiem, no bo oni takimi piłami to pracowali parę godzin dziennie, nie? Dlatego później były te choroby tych, wiesz. Teraz podobnie w pracy wszędzie potrzebują. Gdzie jest ten szalony? Proszę. 8 godzin dla ciebie i jedziesz. No nie jest lekka, powiem szczerze. Tutaj masz rączkę, tu dodawałeś A to jest tak jak w tym, jak wkłada. paluszkiem i... Powiem Ci, że... Pokaż. O Jezus Maria. No to nie, a tu bez uprzęży, to bez niczego To takiego? bez, O, to nie, była to jednoosobowa. To trzeba było być silnym. Nie dla obecnych mężczyzn też. Prawdziwie Nie dla rurkowców. Kamerzysta jest zwrócił. Nie jestem! A to nie! Dzisiaj założyłem zwykły. No ale slim troszeczkę, mi podjeżdżał slimem. Liczyłeś, ile masz kolekcji tych pił na dzień dzisiejszy? Myślę, że dużo. Pewno jeszcze więcej w kawałkach, tak? Tak, jest jeszcze sporo takich, które są rozebrane, które są wypiaskowane i które czekają na emeryturę. Powiem Ci, że jak pójdziesz na emeryturę, to będziesz miał od cholery zajęć. Ogólnie chłopak nie poszedł do wojska, bo nie przyszedł badań psychotaktycznych. I tak się objawia jego choroba, którą ma. Nie każdy zbiera takie rzeczy. Ty byłeś w wojsku? No pewnie, że nie. Oprócz tego masz jeszcze kolekcję Znaczków. siekier. Siekiera motyka. A łącznie ile ich jest? Odnowionych już? Odnowionych? Nieodnowionych, no wszystko. Ogólnie myślę, że będzie też ze 150. Czy to jest odnowiona? Mam nadzieję, że żona tego nie obejrzy. Czy to jest odnowiona? Tak, przeze mnie. Siekiera strażacka. Tylko oczywiście tam nie ma okuć, więc to jest taki też customowy wyrób. Daj ci zajadę. Ostatni na życiu byś mi chyba to zrobił. Mi się ogólnie ta bardzo podoba. No bo jest ładna. No jest ładna, człowieku. Jest troszeczkę Ona przypomina mi takie oldschoolowe motocykle, nie? Powiem wam szczerze, ja bym nie chciał, żeby to był mój brat, albo żebym z nim mieszkał, bo chwila zapali się i pójdzie po piłę i skończy imprezę. Zgasi światło. Nie tak. Tutaj mamy jakieś rosyjskie wynalazki. Radzieckie. O właśnie, radzieckie. A powiedz mi jeszcze jedno pytanie, właśnie, no bo niby amerykańskie czy też stile, czy to też była dobra technologia? One się psuły, one nie były wadliwe, one naprawdę były takie kosa? Czy nie? Były toporne strasznie i myślę, że się też nie psuły. Którą masz taką piłę, którą ty uwielbiasz i jest twoją ulubioną, Tamtą. twoją perełką. Wiesz co, ja to strasznie długo polowałem na Stila Contrę, bo jakoś tak nie mogłem go dorwać, bo albo były ceny bardzo wysokie, albo coś. No i w końcu tam jednego, później drugiego, później trzeciego i mam tak 3. A ten sztyl i ten sztyl też jest kontra, czy to jest jakiś inny? Tak, to jest po prostu taka wersja wojskowa. To ogólnie to nie było takich typowo w wojsku, tylko to były tam Ale ta już jest fajna. zrobione na Ty, ale poczekaj, wypatrz, to wojska cywilne jakoś czy coś ta takiego. jest na pewno strażacka, na bank jest strażacka. Nie, to jest John Seret. No właśnie, Johnka też pozdrawiamy. John Seret XD. To jest Szwecja bodajże, się nie mylę. Zagadę ostrego, ja muszę iść na przykład do samochodu. Jak Nie, klasyczne bardzo mi się taki stare old school podoba, ja zobaczę, czy wiesz o co chodzi. Co ci Ogólnie w przyszłości będę chciał, żeby większość wyglądała tak ładnie, ale no nie tak czasu i też trzeba pracować, coś robić. Kiedy się widzimy w domu, to zabrzmi jakbym z nim w domu mieszkał. Angielska. Ale widzisz, to są takie małe solóweczki. Nie, to jest niemiecka. To dlaczego Windsor? A, bo Windsor jest na Prowadnica prowadnicy. po prostu. No mi się taki klimat podoba, nie? No to by się podobało tylko odnowione, widzę. To jest Sankey Saf, angielska akurat wersja.
Firma Jobu miała tam u nich zlecone jakieś piły, no i oni zrobili na rynek brytyjski swój wyrób. To jest wielka, ciężka, nieporęczna, ale wizualnie bardzo ładna. Słuchajcie, kiedyś robili tak, że była piła spalinowa, gdzieś tam mam coś takiego. Zdejmowałeś prowadnicę, zakładałeś przystawkę i miałeś kosę do cięcia. Zdejmowałeś to, miałeś świder do wiercenia w glebie i miałeś jeszcze przystawkę do cięcia stali czy betonu. Czyli takie multifunkcyjne urządzenie. Słuchajcie, tam każdy przełącznik, każda śrubka, wszystko metalowe, wiesz, takie obudowy metalowe, że to po prostu było nie do popsucia. I do tej pory te sprzęty chodzą, lata 60. i tyle. Najstarsza jest z którego roku? Jest to, ja mam z 44 roku. Jest to Liner angielski na silniku Willersa. Bardzo podobny do tej, tylko to akurat jest w tym momencie to jest Teles. No i po prostu silniki Willersa były montowane tam, nie wiem, przykładowo do motorów, montowane do jakichś innych urządzeń. No i zaczęli robić też swoje piły spalinowe. No i firma Teles produkowała bardzo podobne, firma Danarm i firma Liner. Na pewno najmocniejsza dwuosobowa to jest chyba 500 cc. Aha. To pomyślcie sobie, to jest dwucylindrówka, pomyślcie jakie No to takiego było malucha silnik można powiedzieć. Maluch miał 500? 600, no ale no takiego no, z taką pojemnością. No. Jednotłokowe, cylindrowe. Dwutłokowe, silnik był Boxera. To ma tam znajomy z Francji, bo to oczywiście kolekcjonerzy są na całym świecie, najwięcej jest w Ameryce. Myślę, że takich kolekcjonerów, którzy mają duże ilości, to myślę, że około 10 w Polsce by było. Oczywiście są osoby, które mają 10 czy coś takiego, ale tutaj takie osoby, wielką które mają... kolekcję jak ty, to ktoś jeszcze ma ktoś jeszcze? Myślę, że mają większej. Aha. No, myślę, że mają większe. Pozdrawiamy panów i ich żony. Mówię, że jeszcze brakuje mi tam paru takich sprzętów bardzo starych, takich jak Rinko, brakuje mi starego tam Dolmara CL na przykład. Takie, żeby to jakoś tak kolekcję, można powiedzieć, zamknąć. Jest tam człowiek, który ma ponad 4000 pił. Więc moje wariactwo to jest pikuś przy tym, co oni mają. Od tego się wszystko zaczęło. Marek Wosiecki, to dla ciebie. Przez ciebie wydaje ciężko zarobione pieniądze. Miał dzisiaj główną rolę. A, ciasteczko jadłem. Chcieliśmy podziękować Ostremu za to, że udostępnił nam taki materiał. Dziękujemy, Ostry. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Dzisiaj chyba wrócimy tą. Następne Ujęcia z Warszawy. Czyli to znak, skoro to mamy ten klucz. Tak. To może... To dzisiaj nie pokażemy wam Warszawy. Po prostu idziemy do domu. Nie żartowałem. Pokażemy wam coś, co obiecałem wam w którymś tam wcześniejszym odcinku. Chyba bodajże z Willisem. Z Willisem. Możecie się domyślić. Mamy to! Moi drodzy, kochani oglądacze, oglądaczki. Puch, 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 puch. Para, puch. Silnik. W ruch. Tak. Zobaczcie co mamy. Cześć. W budzie? I nie szczekaj.
Ciepło tu. Grzecznie. I za zimno. Co za zwierzę przyciągnął? Za buty chyba powiedziałem. Co mówisz, że zimno tutaj? No zimno może być, bo są trochę przegwizdy, ale jest ogólnie fajnie. Kiedyś w takiej Nysce siedziałem na tej... Tak, siedziałeś w Nysce, no co ty nie robiłeś, człowiek? Na szkolnych z tyłu, tak jak jechaliśmy na zawody. Co ty, tam co ci niewygodnie? Nie byłeś w armii, widać. Byłeś w wojsku? No pewnie, że nie. A wiecie, co jest fajne w tym samochodzie? Patrzcie, zobaczcie. O, nie ma krawężników, nie ma wytycznych. Jedziesz gdzie chcesz. O. No fajnie jest. Teraz, moi drodzy, podjechaliśmy do Kamila sklepu zarybisty.pl. Polecam. I teraz dla was dobierzemy odpowiedni strój do auta. Za chwilę zobaczycie. Hola! Bonjour! Bonjour madame, mademoiselle! Welcome or bienvenue en France! Ziomuś, idziesz z nami? Misja impossible? Misja impossible. Na razie, widzimy się na miejscu. Maka? Jazda! Weź, bo przez przypadek wystrzelę. No to właśnie nie trzymaj tej broni w łapie, głupi. Tylko trzymają w dupie. Dobra, szybka checklista. Nie mamy nic do picia, nie mamy nic do picia i nie mamy nic do picia. Więc zatrzymujemy się. Jedziemy, panowie! Ktoś coś refransuje, chce, ewentualnie chce, refransuje? No chcę coś do picia, weź. Ja też. Ale co, sprecyzujmy to. Nasz bracie humor zły, humor zły, humor zły. Strzel browara albo 3. Gdzie jedziemy? Jedziemy zabrać samochód w jego naturalne środowisko, czyli w teren. Lokalizacja bliżej nieznana. Zobaczycie na miejscu, będzie fajnie. Nie zajdzie do lasu. Mówisz i masz. Wieź psa do lasu. Sądzę, że auto jeździło do Kolumbii i że było przemycany nim gips. Kocham tą pelerynę. I jak grab, jak mnie słuchać, ponownie jestem z wami. Słuchajcie, krótka specyfika tego auta. Takie może coś wam powiem, coś mądrego na ten temat. Założenie budowy G-klasy, Gelendy, można datować na rok 1969, kiedy to ludzie z Niemiec i z Austrii postanowili stworzyć auto terenowe o lekkiej zabudowie. Może tak. Dwie firmy, Daimler-Benz i Steyr-Daimler-Puch. To były dwie firmy, które się podjęły tego i ich inżynierowie mieli wytyczne. Przede wszystkim auto musiało być lekkie, musiało służyć do wielu zadań. Musiało też być kompromisem pomiędzy ekstremalną zdolnością poruszania się w terenie i możliwością jazdy po utwardzonych drogach. W 1973 roku powstał pierwszy prototyp drewniany tego auta,
który potem w 74 posłużył do tego, żeby złożyć z niego auto prototypowe. W 79 roku ruszyła seryjna produkcja, która była poprzedzona premierą lutego 1979 roku we Francji w miejscowości Toulon. Auto wychodziło w nadwoziach w dwóch rodzajach, a teraz można już powiedzieć, że w trzech rodzajach. Wychodziło w nadwoziu o rozstawie osi 2400 mm i 2850 mm. Nadwozia były zamknięte, otwarte, wersja furgon, kombi, 3-drzwiowe, 5-drzwiowe, a ostatnio dołączyło do tego, tylko to jest taka bardziej już cywilizowana wersja, 6x6, czyli ma 3 osie i to też fajne autko wyszło im. Te auta ogólnie są drogimi wersjami tej marki i większość z nich porusza się po Arabii Saudyjskiej, mogę tak powiedzieć. Ja w Polsce widziałem tylko jedno, na targach w Warszawie kiedyś. Znaczek nie jest Mercedesa, bo to jest puch. Dlaczego on tu jest? Bo Mercedes-Benz użyczył licencji Steyerowi, Daimlerowi, Puchowi na produkcję właśnie tych aut na potrzeby armii. Tak. Armin van Buren. Armin van Buren. No, fajną opcją jest też, wykorzystują niektórzy tą zabudowę, tą EBD. Można zrobić kampera fajnego z tego, takiego wszędołaza terenowego. O. I też jest taka firma, która się tym nawet zajmuje. P78? Śrubowe sprężyny, sztywne osie i ramowa konstrukcja powodowały to, że to auto zajebiście jeździło w terenie, a też było komfortowe na asfalcie. Auto, w którym siedzimy, posiada silnik 2.3 benzyna, rzędowa 4, generująca moc 126 koni. Oprócz tego jeszcze wychodziła jedna na samym początku produkcji tych Gelend, 2.8 benzyna, też wolno ssak jak poprzednia benzynówka. Były też dwa diesle, 2.4 i 3.0. Ciekawostką jest też, że auta wychodziły w dwóch wersjach Ciekawostką jest też, że auta wychodziły z dwoma wersjami instalacji elektrycznej, czyli ta cywilna 12V, a na potrzeby armii 24V instalacja z możliwością podłączenia wielu pojazdów w szeregu. To jak we wojsku, no nie? Proszę? No proszę. Kombi wychodziło. Kombi też wychodził, tak, kombi. O, zna się chłopak, chwali się. Nie, po prostu długo jeździłem kombi. A, i bardzo dobrze. Ale... Golfem. A, i dobrze. Trójką. O, i dobrze. 1.9. Czyli kolega pokrótce jeździł czymś na G, czymś w kombi i byłeś szczęśliwym? No i fajnie. To były piękne lata. Czyli, dobra, to teraz jak już tak się nasiedzieliśmy, nagadaliśmy tych głupot, to idziemy go obejrzeć z zewnątrz, pokażę palcem co jak, z czym się je, gdzie jest brudny, gdzie nie. Co ty robisz? Kolegę! Opowiem wam jeszcze, moi drodzy, opowiem wam jeszcze trochę o tym samochodzie, chodźcie. No, Oświetlenie, pokaż. trochę dziwne, z daszkiem. Po co? Żeby nie nakapało? Może też poniekąd, ale nie, to nie było głównym zastosowaniem tego. To było po to, że jak jechałeś w nocy w lesie albo gdziekolwiek, światło świeciło na podłogę, na ziemię. Nie dawało oświetlenia do góry. Dlaczego? Żeby ci jakiś myśliwiec nie rozpalił. Słuchajcie, duży prześwit, bardzo duży prześwit. Tak jak mówiliśmy wcześniej, konstrukcja ramowa. Auto bardzo dobrze porusza się w terenie. Auto posiada 4 koła, to jest bardzo ważne. Może w sumie 5. Tak, ma 5 koł, więc jest pełnowartościowym autem. Samochodem, pojazdem mechanicznym. Tak. I W wersji furgon. dokładnie! Brawo! Jasiu! Puch. Tak. Czyli opony puchowe. No Pełnowymiarowe opony puchowe, czyli miętkie. Pierwszy raz widzę puchowe. No a co? Ale trzeba. No i bieżnik jest stosunkowo duży. Czyli nie jeżdżone. Co on tu jeszcze ma? No bo to auto w ogóle stoi tak I naprawdę. mało bite jest w sumie. No, w porównaniu do Warszawy. Ty, zobacz. Mamy nawet datę chyba. 1974. Nie ma tu Mercedes-Benz, tylko Steyr, Daimler, Puch. Ma z tyłu oświetlenie bardzo dobrze dopuszczone do ruchu. Krypa jest z gumowego węża.
zakupów. A o tym nie powiedziałeś? A to jest, a co to jest? No jak to, co to jest? Ty, co tam jest? No to wsadzasz Echo jest, tam jest echo. lejek i lejesz. No, Benzynę, bo to dokładnie, jest benzynowa wersja, 2-3. Z przodu 2 siedzenia. To nie nasza broń. Nie wiem skąd się wzięła, Paweł, to chyba twoje. Ten samochód działał wspólnie z innymi samochodami, jeżeli chodzi o elektrykę. O, proszę bardzo. Kontakt. USB? Nie, skrzynia. Skrzynia automat, no. Automat 4-biegowy, jest oldschoolowy, stary, to jest chyba hydrokinematyczna. Ogólnie, moi drodzy. Auto nie ma rewelacji, jakichś osiągnięć rewelacyjnych z tym silnikiem. Pewno te nowsze wersje z większymi silnikami i trochę inaczej zestrojonymi skrzyniami biegów dają sobie lepiej radę na drodze utwardzonej, ale to jest wystarczające do poruszania się tak wokół domu, komina, jest naprawdę wygodne. Polecam kobietom, żadne krawężniki, panowie, nie będziecie narzekać, że felga porysowana czy coś. Te auta są kuloodporne. Sam raz dla waszych żon. Duża krypa może kupić dużo, jak dacie im odpowiednią kartę, dużo zakupów. To z tego nie trafisz. Z tego nie trafisz, bo to jest do zabawy. O, trafiał. Powiedziałem, że nie będzie do końca poważnie. I tak właśnie ma być. W takim kontencie nagrywamy ten nasz program. Na YouTubie kanał. Poczekajcie za mną. No, chciałbym właśnie cię zostawić, bo nie udało się. Jeszcze chwila. O! Zamknij drzwi, to będziemy jechać. Czekaj, zamkniemy drzwi, okna, szyby, wszystko zamkniemy. Moi drodzy, już jest późno, mama kazała nam wrócić wcześniej do domu, żebyśmy nie rozrabiali, więc tym miłym akcentem chcieliśmy się z wami pożegnać, podziękować, że pewno dotrwaliście do tego momentu, czyli do napisów The End. I ogólnie kochamy was, pozdrawiamy, oglądajcie, subskrybujcie, lajkujcie, dzwoneczki, etc., etc. Pozdrawiam was!